Moi kochani, dzisiaj będziemy gotować coś, co znacie, wszyscy Polacy znają. Gołąbki, ale nie będą to gołąbki typowe. Będzie to zupa gołąbkowa, dlatego że mam ochotę na coś właśnie mięso, kapusta, ryż. Mam kapustę białą, więc muszę ją poszatkować, zaraz ją obiorę z tych liści. Wszystko tanio, szybko i najlepiej szybko zrobić, a smak będzie podobny. No to zaczynamy. Co tak naprawdę potrzebuję do tego? Nie za wiele. Ok, mamy wszystkie składniki. Ważniejszy składnik: kapusta, mięso, ryż, 2 cebule, czosnek, liść laurowy z mojego drzewka wysuszony, sól, pieprz, ziele angielskie i majeranek suchy. Co robimy, od czego zaczynamy? Bardzo prosty przepis. Jeszcze brakuje nam jednej rzeczy, już podaję. Jeszcze puszka pomidorów, ale jeżeli nie macie puszki pomidorów, możecie dodać przecier pomidorowy. Też nic nie jest w stanie, ale możecie również dodać świeżych pomidorów. Zależy, co macie w domu. Ja mam akurat puszkę z pomidorami, mam też przecier pomidorowy. Zobaczę, jaka będzie kwasowość. Jeżeli będzie słabo kwaśny, dodam przecieru pomidorowego. Od czego zaczynam? Przede wszystkim zaczynam na tą chwilę od cebuli i czosnku. Od obierania cebuli i czosnku. Mój mąż jest na ogródku, więc nie pomaga mi dzisiaj. Ja oczywiście zaraz sobie tutaj wszystko obiorę. Możecie dodać marchewkę, pietruszkę, seler, jak lubicie. Ja dodam zielonego selera. Ja dodam jeszcze 4 marchewki, dlatego że to będzie taka w formie zupy, więc da troszeczkę tej słodyczy. Słuchajcie, takie proste dania. Wiecie co, to jest lenistwo moim zdaniem, ale naprawdę. No czasami nie chce mi się stać całymi dniami w kuchni. Jak sami wiecie, ja lubię szybko i na temat, więc to też jest taka zupa jednogarnkowa. Jest troszeczkę bawienia się z nią, no bo trzeba troszeczkę mięso obsmażyć osobno, ale zaraz Wam pokażę, jak ja to będę robić. Kroimy cebulę. Cebulę, niech się ona trochę udusi i zacznijmy szatkować kapustę. Ok. Teraz ja do tej cebuli dodaję mięso mielone. Posolimy trochę. Mamy sól. Ok. Majeranek. I jeszcze czekam, mój mąż mi kręci pieprz. Możemy też do mięsa dodać garlic, czyli czosnek suszony. Tutaj mamy już zmielony pieprz. No i teraz to wszystko wymieszamy. Wszystko wymieszane, więc wrzucamy do garnka. Chodźcie ze mną. Tutaj już nam się ładnie smaży cebulka. A my do tego teraz wsypiemy nasze mięso. Wsypaliśmy nasze mięso. Tego wlewam później wodę przygotowaną, nie surową. Zagotujmy teraz wodę. Woda nam się już gotuje, zobaczcie. Woda się już będzie gotowała. No a my dalej mieszamy
I to wszystko zostanie w tym własnym sosie. To jest najważniejsze w tej potrawie, bo dlatego, że mięso osobno, kapusta osobno. No nie, w gołąbkach mamy tak, że właśnie i kapusta, mięso i ryż idą wszystko razem. To się musi lekko wydusić. O, już jest ładny. Widzicie? Taki. Drugą deskę do krojenia. Tego za dużo tutaj mam, więc odstawię parę rzeczy. Mogę włożyć jeszcze liść laurowy i ziele angielskie. 4 liście laurowe. 7 kulek ziela angielskiego. A teraz będziemy właśnie szatkować kapustę. No i kapustę mamy zszatkowaną. Jest to danie jednogarnkowe, nie trzeba osobno mięsa, osobno cebuli, osobno kapusty. Ja tego nie robię, inni tak robią, możliwe. Ja robię wszystko, dorzucam do jednego gara i tylko po kolei dodaję. Więc nie wiem, jeżeli chcecie spróbować, spróbujcie tego przepisu. Tutaj nie ma nic na kilogramy, jest jedna główka kapusty. Dałam jednak 2 paczki mięsa, bo okazało się, że było tego pół kilo jakoś mało. Czyli kilogram mięsa, czyli dużo można powiedzieć. Teraz ten tłuszcz z tego mielonego mięsa się ładnie wytopi. Kapusta uwielbia tłuszcze. Marchewka, czosnek, cebulka, pieprz, czosnek, ryż, sól, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy. To jest wszystko, co dodam do tej potrawy i moi kochani. Spróbujcie, naprawdę jest bardzo dobra potrawa, jednogarnkowa, szybka. Pół godziny macie wszystkie produkty już przygotowane, wrzucacie do jednego gara i się po prostu gotuje. A jeszcze zapomniałam o tych nieszczęsnych pomidorach albo przecieże pomidorem. Ja dałam tutaj 4 marchewki, 2 większe, 2 malutkie, 4 ząbki czosnku, 2 cebule, czyli nie jest to jakieś drogie danie, jedno z tańszych dań, szybkich i można poczęstować każdego. Gołąbki, tylko w innej formie. No to idziemy dalej. Mięsko już nam tutaj ładnie się puściło. Tłuszczyk, cebula również. Widzicie, i to już jest wszystko w takiej formie. Woda jest zagotowana, więc co ja teraz robię? Na pewno dodam czosnek i marchewkę teraz. Marchewka i czosnek. Teraz do tego wszystkiego. No i nasza kapusta biała poszatkowana. Wrzucamy kapustę. Daję 1,5 litra przygotowanej wody. Zobaczcie, ile tu jest wody. Wam pokażę. Tyle mam wody, więc jeszcze możemy troszeczkę dolać. Wtedy będziemy mieli troszeczkę drżaczną tą potrawę. Ale jak chcecie taką konsystencję, więc pamiętajcie, że jeszcze ja dodaję ryż, więc jeżeli ja dodam ryżu, to ten ryż trochę tej wody wypije, więc możecie ugotować ryż osobno. Też tak niektórzy robią, ja tak nie robię. Przykrywamy pokrywką i czekamy, aż się ugotuje. Przykrywamy pokrywką. No zobaczcie, ona jeszcze się nie zagotowała, ale za chwileczkę się zacznie gotować. Wiecie, ja jeszcze dodam troszeczkę wody, dlatego że tak jak mówię, ja dodam tu ryżu. A ryż pamiętajcie. Dobra, dodam tu jeszcze, tak żeby przykryło. O. Ile ryżu tutaj nie dałam? Dałam litr.
litr, czyli 2,5 litra wody dałam. Taki kubek z 250 ml, czyli dam cały taki kubek ryżu, a może 1,5, zobaczymy. Tyle mamy ryżu, cały kubeczek i dodajemy do naszej potrawy. Trochę już wody dałam. Dobra, jeszcze dałam pół kubka. To będzie gdzieś 300 ml. Było więcej mięsa. Nie chcę, żeby to była sama kapusta, tylko i mięso. Konsystencja, widzicie sami, jest dosyć gęste, a jak gołąbki. Czy to można zaliczyć do zupy? Nie sądzę. Danie jednogarnkowe. Gołąbki w innej formie. Nie nagrałam tego, że dodałam jeszcze puszkę tych pomidorów, które Wam pokazywałam na początku. No ale wszystko już jest mięciutkie. Przegryzło się. Ryż oczywiście wypił wodę, jak ja to mówię. I właśnie o taki efekt nam chodziło. Nakładamy. Bierzemy się do jedzenia. Poszatkujemy pietruszkę i cebulkę do smaku. No i kochani, nie byłabym sobą. Ugotowałam, to trzeba spróbować. Dla mnie trochę mało słone, ale myślę, że dla moich domowników jest wystarczająco. To danie smakuje jak gołąbki. Proste, jednogarnkowe danie. Polecam każdemu. Jak to mówią, wrzuci wszystko do jednego gara i się ugotuje. Smak ma dokładnie taki sam. Życzę Wam smacznego i pozdrawiam do następnego. Bye!